Cześć, siemano, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj Wam zaprezentuję mojego camper vana. Nie, to jest taki początek, pokażę Wam, jak jeżdżę na wyjazdy. To jak sobie zorganizowałem wszystko w samochodzie, póki co, bo to jest ciągle rozwijany temat, także wiecie. Dobra, najpierw pójdźmy do... No proszę, kolega już tam działa. To mam tak. Siedzenie jedno wyciągnąłem, jak widzicie. Tutaj mam łóżeczko, jest tutaj materac 90 na 180, dla mnie to spokojnie wystarcza. Mam 1,75 m, dla mnie to spokojnie wystarcza. Nie ma sensu o tym dyskutować. Zobaczcie, tutaj dzięki temu, że wyciągnąłem siedzenie, tę torbę na razie położę tutaj. Mogę sobie usiąść, ściągnąć buty w razie niepogody. Myślę jeszcze nad jakimś tutaj stolikiem, żeby coś zrobić. Generalnie, no widzicie, tak sobie śpię. Tutaj zobaczcie, jaki teraz widok mam z okna. Mogę sobie tam popatrzeć rano. Tutaj mam lodówkę. Jak widzicie, najważniejsze rzeczy tutaj są, czyli to. Z składami, takie coś starcza mi na 2 dni. W zupełności wystarcza. Ona sobie podczas jazdy wchodzi tu pod spód. O tak, jest zablokowana i się nie przesuwa. Dalej mam takie różne pierdoły, papier toaletowy, wiaderko, no i takie różne przydajki się, jakieś zaczepy, tutaj przybory do mycia zębów, mydło, takie pierdoły, woreczki na śmieci, te sprawy. Tam pod spodem mam dodatkowe siedzonko, tutaj kable rozruchowe, takie pierdoły samochodowe, lina i te sprawy. Z przodu zawsze w tym miejscu jeździ ze mną skrzynka, gdzie mam wszystko. No jeszcze te pomidory leżą. Nie powinny tu leżeć, ale leżą. Kuchenka, czajniki, które są bardziej takie rzeczy kuchenne. Papiery, deska, noże, sztućce. Wszystko tu jest. Przenośny grill. Jednorazowy. Skrzynka na takie, na jedzenie. Generalnie tu mam wodę, jedzenie, takie różne rzeczy. Ładowarki wszelkie normalnie podłączam tutaj. Teraz idziemy do tyłu. Tutaj, jak widzicie, mam szereg wieszaczków. Te wieszaczki, światełko zapalę, ostatnio zakładałem, może będzie ciut jaśniej. Tutaj mam wieszaczki takie porobione, to jeszcze poprzedniego właściciela wynalazek, takie coś zrobione, ale przydają się do wieszenia właśnie takich ciuchów, niciuchów. Jak widzicie, z tyłu mam normalnie rower, pełnoprawny rower na 28-calowych kołach, duży, mieści się spokojnie, przyczepiony stabilnie, nic się nie dzieje. Jak widzicie, mogę normalnie mieć łóżko rozłożone razem z rowerem, nie trzeba mieć bagażnika zewnętrznego, co zresztą nie chciałem tego bagażnika mieć, wolę tak. Tutaj mam gaśnicę, no gaśnicę, to nie jest gaśnica, to jest gaz. Gaz do obrony, w razie czego różnie bywa, wiecie jak jest, różnie to może być. Tam mam szczotkę, mam no lewarek, to wiadomo, kij do pieczenia kiełbasek, tutaj jakieś zapasy, no generalnie tutaj mam taki magazynek i w razie czego rower też mogę wyciągnąć na zewnątrz, jeżeli będę chciał kuchcić, bo ja lubię sobie czasami coś ugotować w samochodzie, więc wykorzystuję to miejsce, po prostu materac rzucam wtedy sobie tam na zagłówek, idzie troszeczkę dalej, tam jest deska pod spodem, to siedzenie sobie kładę sobie deskę, która leży tam, możecie zobaczyć OSB i mam normalnie stół, zresztą widzieliście na poprzednich moich filmach, a rower idzie wtedy na zewnątrz, przypięty łańcuchem do ucha holowniczego, tu, tutaj, do tego. Pokrowiec i w pokrowcu sobie stoi i nic mu się nie dzieje. Więc tak to wygląda. Powiem Wam, że układ lepszy niż w trafiku, bo no mówię, w nocy mogę sobie stać, usiąść, założyć klapki, wyjść na siusiu, a tak to kurczę, musiałem schodzić tam. No i generalnie tu jak usiądę, to fajnie mi się siedzi. Zobaczcie, pokażę Wam, jak na łóżeczku się leży. Tu jeszcze mam paralizator do obrony. Pyk, pyk. I zobaczcie. I sobie leżę. Zobaczcie, siedzę sobie. Generalnie w trafiku to musiałem siedzieć tak, bo kanapa była wyżej, jakoś chyba sufit był niżej, byłem zgarbiony. A tutaj mogę w miarę sobie usiąść, jest zarąbiście. Siedzenie, jak widzicie, stawiam sobie do pionu,
bo ja muszę mieć oparcie na poduszkę, no taki jestem zboczony, że ja muszę tak mieć. Kładę się tu. Tutaj jeszcze mam trochę zapasu, leżę sobie. Zobaczcie, jak mam nogi, widzicie? Tam jest elegancko i jest super sprawa. Tutaj u góry mam czujnik czadu, czujnik dymu. To jak Webasto chodzi, żeby po prostu było bezpieczniej. Tutaj mam sterowanie Webasto, w tej chwili wyłączone zasilanie w ogóle, bo nie wiem czy uda mi się, czy będę w ogóle włączał Webasto w nocy. Nie mam zielonego pojęcia. Ktoś tu przyjechał, zobaczcie, akurat przyczepę przyciągnął. No i dobrze. Niech sobie przyciąga. Tak wygląda organizacja w busie. Już idę, poczekaj, kończę. Tak wygląda organizacja właśnie w busie.